W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy Was o pojawieniu się kolejnych tokenów USDC na sieci Tron. Przekażemy najświeższe informacje prosto z projektu Celsius oraz opowiemy o współpracy NIR z Chainplug. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja jeszcze tylko przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. BitKeep nawiązuje partnerstwo z DAO Maker. BitKeep integruje się w ten sposób z wiodącym launchpadem i inkubatorem kryptowalut z ponad 100 uruchomionymi projektami. Dzięki tej integracji BitKeep da swojej społeczności większe szanse na udział w projektach premium. Aby chronić całą branżę blockchain i rynek kryptowalut, Tron DAO Reserve decyduje się na wybicie 170 milionów USDC na sieci Tron. Jeśli jesteście ciekawi, dlaczego Chiny zakazują kryptowalut, zachęcamy do zapoznania się z najnowszym artykułem poświęconym temu wątkowi. Artykuł został stworzony przez Kanga Exchange. Link do artykułu znajdziecie w opisie filmu. Tencent odkupił 100 000 swoich tokenów z rynku za pomocą narzędzia automatycznego wykupu na PancakeSwap. Na dzień 21 listopada Tencent pozyskał łącznie 766 000 swoich tokenów za pomocą wspomnianego narzędzia. Oczywiście wszystkie odkupione tokeny zostały spalone. Wyłoniono zwycięzców Claymakers 22. W warsztatach wzięło udział 23 000 uczestników, a do konkursu zgłoszono 174 projekty. Pulę nagród w wysokości $1 miliona organizatorzy Claymakers 22 postanowili podzielić między 19 projektów. Zwycięskie projekty zostały wskazane w artykule załączonym do tweeta. XY Finance nawiązuje partnerstwo z GameTaverse. Współpraca ma na celu zapewnić użytkownikom GameFi bezproblemowe i wydajne doświadczenie w łączeniu tokenów gier w wielu łańcuchach. W poprzednim tygodniu Chainlink przeprowadził 12 integracji swoich usług w 4 różnych łańcuchach. Pośród wspomnianych 4 łańcuchów znalazły się sieci Avalanche, BNB Chain, Ethereum i Polygon. Ideaverse Game Studio nawiązuje współpracę z Xandar. Ideaverse Game Studio jest najwyższej klasy twórcą gier opartych na technologii DAO. Wspomniane studio tworzy gry oparte na blockchain. Celsius informuje, że Sąd Upadłościowy zatwierdził złożony wniosek o wyznaczenie terminu przedawnienia, czyli ostatecznego terminu, w którym wszyscy klienci mogą zgłosić roszczenie. Termin rozprawy wyznaczono 3 stycznia 2023 roku. Klienci powinni spodziewać się powiadomienia dotyczącego daty przedawnienia i kolejnych kroków w procesie potwierdzania roszczenia od przedstawiciela Celsius. Przypominamy, że klienci, którzy zgadzają się na rozpatrzenie roszczeń przez firmę Celsiusa, zgodnie z wykazem aktywów i pasywów, nie muszą przedstawiać dowodu roszczenia i obecnie nie są od nich wymagane żadne dalsze działania w odniesieniu do takiego roszczenia. DAO Maker ma przyjemność ogłosić konkurs we współpracy z Trust Wallet. W konkursie zostanie rozdanych $2000 w tokenach TWT między 20 uczestnikami z najlepszym wynikiem. Uczestnicy mają czas do 6 grudnia, aby dołączyć do głosowania na daomaker.com i zwiększyć swój wynik, wykonując proste zadania. Aby wziąć udział w konkursie należy podać dalej tweeta, odwiedzać regularnie stronę Trust Wallet na daomaker.com oraz obserwować profil Trust Wallet oraz daomaker na Twitterze. KuCoin Wallet nawiązuje współpracę z OpenOcean. OpenOcean to najbardziej wydajny agregator DEX w 18 łańcuchach bloków. OpenOcean ma inteligentny algorytm routingu, optymalizujący swapy pod kątem maksymalnych zwrotów i jest całkowicie darmowy. Zapraszamy do sprawdzenia podcastu Waves. Gościem Ashton Addisona był założyciel Waves, Sasha Iwanow. Podczas rozmowy panowie porozmawiali na temat DAO, zarządzania i nie tylko. Link do podcastu zostawiamy standardowo w opisie filmu. Zespół Pirates of the Island zapowiada ostatnią partię sprzedaży tokenów NFT Genesis Pirates. Sprzedaż odbędzie się za pomocą stablecoina USDC na sieci Polygon. Więcej o sprzedaży tych tokenów NFT przeczytacie w artykule załączonym do tweeta. Zapraszamy do zapoznania się z 6. odcinkiem serii No Comment na kanale Kanga Exchange w serwisie YouTube. W filmie został poruszony wątek upadku giełdy FTX. Sławek oraz Łukasz również wyjaśnili przyczyny upadków innych giełd kryptowalutowych. Dodatkowo wspomniani panowie przekazują kolejne szczegóły dotyczące nadchodzącego IEO tokenów KNG. Wszelkie potrzebne linki znajdziecie w opisie filmu. Sieć Avalanche przełamała granicę 450 milionów transakcji. Dokładnie rok temu Avalanche przetworzyło łącznie prawie 28 milionów transakcji. Całkowita liczba transakcji w Avalanche wzrosła o 1507% w ciągu roku. Xcat nawiązuje kolejną współpracę. Tym razem do Xcat dołącza Gaming Free Albi. Gaming Free Albi jest youtuberem grającym w gry. Nowy partner Xcat ma na swoim kanale 3,25 miliona subskrybentów. Oczywiście w ramach współpracy zostanie również wydany token dla fanów tego twórcy. Z radością informujemy, że Chiliz nawiązał współpracę z PIF.
Dzięki temu partnerstwu Chiliz będzie przekazywać dane rynkowe Chiliz dla fan tokenów bezpośrednio do PIV. PIV zapewni zdecentralizowany, międzyłańcuchowy rynek weryfikowalnych danych dla fan tokenów. NIR nawiązała współpracę z Chainplug. Projekt Chainplug zbudował rozwiązania Web3 dla branży budowlanej, łańcucha dostaw i przemysłu tekstylnego. NIR jest szczęśliwe, że wspomniany projekt wybrał właśnie ich ekosystem. Sieć NIR będzie miejscem dalszego stosowania technologii blockchain w świecie rzeczywistym dla dużych przedsiębiorstw. Zespół Kadena weźmie udział w wydarzeniu Decentral Miami. Decentral Miami będzie jedną z największych konferencji podczas Miami Art Week. Metashotter zapowiada premierę mobilnej wersji swojej gry na grudzień. Zespół Metashotter zapewni globalny dostęp graczy do swojej gry na wszystkich platformach. Komisarz CFTC Summer Mazinger twierdzi, że nadszedł czas na działania w sprawie regulacji rynku kryptowalut. Swoją opinię wyraziła 18 listopada przemawiając w czasie wydarzenia Texas Blockchain Summit. Mazinger uważa, że w obecnej sytuacji należy się na chwilę zatrzymać, zebrać fakty, zrozumieć co się dzieje, aby posunąć sprawę regulacji do przodu. Jak owe regulacje miałyby jednak wyglądać? Jedną z propozycji miałoby być wprowadzenie Proof of Reserve. Upadek giełdy FTX sprawił, że coraz większa liczba polityków czy osób z branży sugeruje, że władze USA uregulują rynek kryptowalut. Współzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin udzielił wywiadu Bloombergowi. Vitalik powiedział, że upadek FTX to lekcja dla całego ekosystemu kryptowalut. Buterin przyznał, że technologia blockchain napędza cyfrową gospodarkę. Problemem w przypadku FTX byli ludzie, a nie sama technologia. Vitalik określił upadek FTX jako wielką tragedię, ale dodał, że potwierdza to stanowisko wielu członków społeczności Ethereum dotyczące centralizacji. W weekend Buterin opublikował też swój przewodnik dotyczący bezpiecznego CEX. Założyciel Ethereum uważa, że zamiast polegać wyłącznie na metodach fiducjarnych, takich jak licencje rządowe, audytorzy, ład korporacyjny i badania przeszłości osób prowadzących giełdy, tego typu ostatnie platformy mogą tworzyć kryptograficzne dowody, które pokazują, że fundusze, które przechowują w łańcuchu, wystarczą na pokrycie ich zobowiązań wobec użytkowników. Buterin uważa, że problemy FTX wynikają z wykorzystania przez tą giełdę depozytów klientów do innych celów, niż powinny one służyć. Po tym, jak na początku tego miesiąca duża liczba inwestorów postanowiła wypłacić z FTX swoje środki, okazało się, że FTX nie jest w stanie sprostać tym żądaniom przy obecnej płynności. Vitalik Buterin nie jest jedynym liderem branży, który ostatnio wypowiada się na temat upadku FTX. 17 listopada dyrektor generalny Binance CZ stwierdził, że chociaż regulacje rządowe są konieczne, ważniejsze jest to, aby same firmy dawały dobry przykład. Podczas indonezyjskiej konferencji dotyczącej kryptowalut CZ powiedział, że afera związana z FTX prawdopodobnie cofnęła branżę o kilka lat i najpewniej zobaczymy, jak organy regulacyjne będą przyglądać się temu rynkowi dużo mocniej. Kryptowaluty przetrwają. Mimo wielu wyzwań, uważa miliarder Bill Ackman. Znany menadżer funduszu hedgingowego zostaje optymistycznie nastawiony do wirtualnych walut na przekór trwającej beście. Ackman zauważył jednak, że istnieje potrzeba zwiększenia nadzoru na rynku wirtualnych walut oraz usunięcia z tego sektora nieuczciwych podmiotów. Dyrektor generalny Pershing Square Capital Management uznał, że przy odpowiednich regulacjach kryptowaluty mogą przynieść ogromne korzyści społeczeństwu. Choć od listopada 2021 roku wiele czołowych kryptowalut straciło około 75% swojej wartości, znany menadżer funduszu hedgingowego uważa, iż ta klasa aktywów przetrwa. Podczas gdy wiele osób debatuje obecnie nad Proof of Reserve, nadzorem własnym i kryptowalutami, które masowo opuściły giełdy w okresie od 7 do 14 listopada 2022 roku, rezerwy Bitcoina Binance znacznie się powiększyły od 12 listopada. Wskaźnik z CryptoQuant.com wskazuje, że rezerwy Bitcoina giełdy Binance osiągnęły rekordowy poziom 19 listopada i wynosiły 582 054 bitcoiny o łącznej wartości 9,62 miliarda dolarów. CZ powiedział publicznie, że Binance przejdzie wkrótce na Proof of Reserve. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!